Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Bank Japonii wstrząsnął rynkami. Co to znaczy dla Polski? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Bank Japonii wstrząsnął rynkami. Co to znaczy dla Polski? Wydarzeniem nocy miała być decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych i polityki monetarnej, która miała dać gigantyczną zmienność i faktycznie tak się stało. Zmienność jest gigantyczna, ogromna, ruchy są wielkie i oczywiście mają swoje konsekwencje dla całego świata, o czym za chwilę będzie. Ale co dokładnie zrobił ten Bank Japonii? Bank Japonii nie tylko otrzymał swój program kontroli krzywej dochodowości, ale także dodał wsparcie, wydłużając czas trwania powiązanego programu finansowania. Teraz uwaga skupia się na tym, czy gubernator Kuroda wykorzysta konferencję prasową po podjęciu decyzji, aby wysłać słowne ostrzeżenie spekulantom wywierającym presję na rentowność japońskich obligacji. To jest niezwykle istotne, ponieważ te rentowności japońskich obligacji są teraz pod wielką presją. Bank Japonii nie ograniczył bodźców, dopóki Japonia nie osiągnie ożywienia gospodarczego przy zrównoważonym wzroście płac, tak mówi komunikat, który się pojawił, co prawdopodobnie nie zostanie spełnione przed pierwszym kwartałem przyszłego roku. To są także niezwykle ważne informacje dla rynku, pokazujące, jaka jest perspektywa. W krótkoterminowej perspektywie Bank Japonii prawdopodobnie ucieknie się także do bardziej drastycznych i takich operacyjnych taktyk, aby przeciwdziałać presji na wzrost rentowności, ponieważ te wzrosty rentowności są teraz kluczowe i newralgiczne. W skrócie, co Bank Japonii zrobił? Bank Japonii utrzymał górną bandę przedziału wahań rentowności japońskich obligacji 10-letnich na poziomie 0,50%. Utrzymał swoją krótkoterminową stopę procentową na poziomie minus 0,1%. Bank Japonii wzmocnił kontrolę krzywej dochodowości i rozszerzył operacje dostarczania funduszy w ramach zabezpieczeń połączonych w czasie trwania tych operacji do 10 lat z okresu 1 roku. To także pokazuje, jaka jest determinacja Banku Japonii. Bank Japonii obniżył swoje prognozy wzrostu na lata fiskalne w poprzedni rok 2023 i 2024, sugerując, że widzi potrzebę długoterminowego wsparcia ożywienia gospodarczego, czyli pokazał swoją determinację do tego, że będzie bronił tych oporów, tych poziomów górnego przedziału, o czym było wcześniej mówione, czyli poziomu 0,50% na rentowności, i to jest także niezwykle ważne. Ale na czym naprawdę rynek się skoncentrował, bo to moim zdaniem było kluczowe, chociaż przez inwestorów wcześniej mniej oczekiwanie. Bank Japonii podniósł prognozy inflacji w tym i w następnym roku fiskalnym, ale nie podniósł ją tak bardzo, jak oczekiwał rynek, ponieważ dla tego roku 2023 rynek oczekiwał, że ten wzrost wyniesie inflacyjny plus 1,8%, a prognoza jest tylko plus 1,6%. No i ten czynnik doprowadził do tego, że doszło na rynku rentowności japońskich obligacji do wyraźnego odwrotu na japońskich papierów od tego poziomu, o którym było wcześniej mówione, górnej bandy 0,50%. No i początek sesji europejskiej przynosi nam już wyraźne wstrząśnięcie japońskich rentowności z tego poziomu, co oczywiście będzie miało swoje konsekwencje i już ma swoje konsekwencje, więc odpowiedź na to pytanie, co to znaczy dla Polski, płynie przede wszystkim do zachowania polskich obligacji i o czym będzie za chwilę mowa, ponieważ rentowności japońskich obligacji, które spadają, spowodują także spadek rentowności obligacji na całym świecie amerykańskich i polskich, o czym będzie za chwilę mowa. Widzimy na wykresie, jak bardzo ta banda jest teraz niezwykle ważna.
plus 0,50% na rentowności tych japońskich obligacji. Jaka jest historia w ogóle działania Banku Japonii na przestrzeni ostatnich co najmniej 7 lat? Jak bardzo Bank Japonii walczył o to, żeby utrzymywać tą krzywą dochodowości na poziomach, które będą teoretycznie sprzyjały wzrostowi gospodarczemu w Japonii. Na następnym wykresie widzimy, jak bardzo rozszerzały się te widełki na przestrzeni ostatnich 5 lat kontroli krzywej dochodowości w Japonii i jak bardzo teraz rynek odbija. W momencie tworzenia tego wpisu rentowność japońskich obligacji nawet spadła poniżej poziomu 0,40% i to także pokazuje, że z godziny na godzinę, z minuty na minutę po decyzji Banku Japonii presja na to, żeby te japońskie rentowności spadały, czyli żeby ceny rosły, rośnie i oczywiście to będzie rzutowało na cały świat i to jest jeden z głównych powodów tych zmienności, które teraz obserwujemy na rynkach finansowych, ponieważ zachowanie rentowności wpływać będzie na zachowanie rynków ryzyka, będzie także obniżała atrakcyjność japońskiego jena i to jest też jeden z głównych powodów ruchów na rynku walutowym, o czym za chwilę będzie mowa. Tą kontrolę krzywej dochodowości widać na następnym wykresie. To jest dokładnie pokazana zmiana krzywej dochodowości teraz względem poziomów sprzed 2 dni i jak bardzo właśnie ta środkowa część krzywej dochodowości się obniżyła. Ten niebieski wykres to obrazuje najlepiej, ilustruje bardzo wyraźnie. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, że rynek prawdopodobnie się nie podda, będzie cały czas testował Bank Japonii, czy rzeczywiście ta górna banda 0,50% będzie utrzymana, ponieważ jest rekordowa ilość otwartych pozycji na futures, na japońskie obligacje. Czyli rynek widzi, że jest duża szansa kontynuacji trendu, że też jest duża szansa pokonania Banku Japonii na tej kolejnej bandzie. No i dlatego są otwierane rekordowo, że też są otwierane w rekordowej ilości pozycje na japońskich obligacjach. Także zakład, który jest na kolejne miesiące, będzie także niezwykle interesujący i będzie rzutował po pierwsze na japońskie obligacje, po drugie na rynek japońskiego jena i w ogóle na rynek walutowy, a to oczywiście w konsekwencji będzie wpływało na zachowanie rynków wszystkich klas aktywów w Azji, zwłaszcza Azji Południowo-Wschodniej, a później oczywiście dla całego świata. Dlatego też ta dzisiejsza decyzja Banku Japonii, który wstrząsnął rynkami, była taka ważna i istotna, dlatego też są takie gigantyczne zmienności. Natomiast to, co sprzyja Bankowi Japonii, to fakt, zobaczcie drodzy Państwo, jak bardzo spadają oczekiwania w strefie euro, w Stanach Zjednoczonych co do tego, jak mają się kształtować w przyszłości, w perspektywie następnego roku stopy procentowe. Widać już tutaj na tym wykresie, że rynek oczekuje obniżek stóp procentowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście, jeżeli faktem stanie się to, że te stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w tym roku będą obniżane, może to także pomóc Bankowi Japonii, żeby jednak ten poziom plus 0,50, czyli ta górna banda wyznaczona przez Japonię, przez Bank Japonii na japońskich obligacjach, żeby była jednak obroniona. Dlatego też wielki zakład na japońskich obligacjach jest faktem. No i oczywiście spadek rentowności japońskich obligacji oznacza zmniejszenie atrakcyjności jena japońskiego, dlatego nie dziwmy się, że reakcją rynku walutowego jest są dynamiczne wzrosty par związanych z jenem. Dolar jen dynamicznie wrócił nad poziom 130 i mamy korektę, która być może zaprowadzi nas w rejon 135. Jak widzimy tutaj, skrzyżowanie śmierci na dolar jenie na wykresie dziennym sprawia, że ten rejon 135 rośnie na znaczeniu, no i może być testowany, dlatego też utrzymanie się pary dolar-jen nad poziomem 130 sprzyja wywołaniu takiej korekty wzrostowej. Impuls widać także na parze euro do jena. Widzimy, jak bardzo ładnie ta roczna linia trendu wzrostowego zaczyna działać. I oczywiście obserwujemy, że w perspektywie następnego tygodnia, bo to ten wykres, który teraz w tle pokazuje zmienność implikowaną na przestrzeni następnego tygodnia. Co prawda ten wskaźnik spada, ale także utrzymuje się na poziomach bardzo wysokich,
Dlatego też wniosek dla nas jest taki, że w perspektywie tygodnia można spodziewać się bardzo dużych, nawet wprost ogromnych wahań na parach związanych z jenem, a to dla day traderów jest wielka gratka. Rynek forexowy staje się rajem dla spekulantów. Tutaj te wahania będą prawdopodobnie niezwykle intensywne i day traderzy lubią to wykorzystywać. No i teraz te konsekwencje. Co to znaczy dla Stanów Zjednoczonych? Zachowanie rentowności japońskich obligacji sprawia, że rentowności amerykańskich obligacji spadły poniżej poziomu 3,50%, no i polskich obligacji spadły ponad 10 punktów bazowych. Dlatego co to oznacza dla Polski? Spadek rentowności prawdopodobnie zwiększa atrakcyjność polskich aktywów, więc moim zdaniem rośnie szansa na to, że dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych będzie optymistyczna, będzie korzystna zwłaszcza dla rynku polskich akcji, dla giełdy papierów wartościowych. Na razie nie czuje tego rynek złotego, tutaj ta konsolidacja na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy trwa. Cały czas nic tutaj nowego się nie dzieje. Opór 4,70, wsparcie 4,65 i czekamy na dalszy rozwój wypadków. Wczoraj sugerowałem, jaka jest zależność i połączenie między zachowaniem chińskiego juana a polskimi aktywami, zwłaszcza polską giełdą. Dzisiejsza sesja jest taka neutralna, na lekkim względem wczorajszego zamknięcia niewiele się tutaj dzieje, więc moim zdaniem chińska waluta nie sygnalizuje nam tutaj ani jednego kierunku, ani na osłabienie polskich aktywów, ani na jego wzrost. Natomiast moim zdaniem to, że rentowności spadają, będzie sprzyjało polskim aktywom i spodziewam się raczej wzrostowej sesji w Warszawie, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych niż spadkowej. Dlatego też ta korekta, która ma miejsce teraz, chłodząca wskaźniki, może być wkrótce zakończona. Dlatego w każdej chwili spodziewam się ataku na te potężne opory 1985-2000 punktów. Więc moim zdaniem to, co się dzisiaj wydarzy, będzie miało znaczenie. Natomiast moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że druga połowa stycznia także przyniesie nam kontynuację pozytywnych zjawisk na polskich aktywach. Jakie są tego sprzyjające uwarunkowania? Wczorajszy wskaźnik New York Empire pokazał, jak wyraźnie cały czas spada presja inflacyjna w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście będzie także skutkowało w perspektywie następnych miesięcy spadkiem oczekiwań inflacyjnych dla Polski. No i dzisiaj, drodzy Państwo, o godzinie 14:30 poznamy grudniową inflację producencką w Stanach Zjednoczonych. I ona ma pokazać spadek do poziomu 6,8%. No i oczywiście będziemy także tutaj monitorować, jak wielki jest wpływ spadków cen węglowodorów na inflację producencką. No i oczywiście na tej podstawie będziemy prognozować, jak może się zachować inflacja producencka w strefie euro. I oczywiście to także będzie miało znaczenie dla rynków finansowych. Teraz, jak wiemy, im niższa inflacja, tym mniejsza presja na dalsze podwyżki stóp procentowych, tym większa presja na wzrosty rynków związanych z ryzykiem, przede wszystkim na rynek akcji. Dlatego im niższa inflacja dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych o godzinie 14:30, tym większa presja na dalsze wzrosty indeksów giełdowych. I moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. Plus dzisiaj będziemy dyskontować twarde dane z amerykańskiej gospodarki, czyli sprzedaż detaliczną o godzinie 14:30 i produkcję przemysłową o godzinie 15:15. I zbiorczo te dane pozwolą nam ocenić stan gospodarki w grudniu, szanse na to, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych, bądź też wytłumienie tempa podwyżek stóp procentowych, być może szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. I moim zdaniem interpretacja tych danych powinna być nielogiczna, czyli im dane gorsze, tym lepiej dla rynków akcyjnych. Taka powinna być moim zdaniem interpretacja tego, co się wydarzy. A z Europy o godzinie 11 poznamy inflację konsumencką. Za grudzień to są dane ostateczne, więc moim zdaniem są już zdyskontowane. Dzisiaj, jeżeli euro-dolar będzie się utrzymywał poniżej poziomu 1,08, byłby to sygnał negatywny dla ryzyka.
Natomiast każdy powrót nad poziom 1,08 będzie moim zdaniem sygnalizował następną falę zachęty gry na rzecz ryzyka na całym świecie, więc dzisiaj jeżeli do tej całej rynkowej układanki dołoży się także powrót euro-dolara na poziom 1,08, to ryzyko długich pozycji wyraźnie się zmniejszy. Co jest moim zdaniem nielogiczne, to zachowanie ceny złota, która na fali spadków rentowności zaczyna tutaj to złoto spadać. Być może jest to efekt tego, że presja na amerykańskiego dolara na dolar jenie zaczęła się pokazywać, ale oczywiście to jest tylko takie moje intuicyjne wskazanie, natomiast jestem też ciekawy, czy się uda utrzymać nad poziomem $1900. Na razie jest to po prostu tylko zwykła korekta i tak ją traktuję. Natomiast to, co sprzyja popytowi na ryzyko, to zachowanie ceny miedzi, ponieważ wczorajsza sesja przyniosła nie tylko powrót do tendencji wzrostowej, ale także nowe maksima tendencji wzrostowej. Dlatego też moim zdaniem wskazania płynące z zachowania ceny miedzi sprzyjają popytowi na ryzyko, więc spodziewam się dzisiaj przy tych założeniach raczej optymistycznego rozwoju wypadków na giełdach w Europie. Futures na indeks Standard & Poor jest generalnie neutralny, więc moim zdaniem indeks giełdowy w Niemczech powinien kontynuować tendencję wzrostową, a także wsparcie płynące z zachowania kryptowaluty, czyli z Bitcoina, który wczoraj na sesji amerykańskiej jednak zakończył dzień nad poziomem $21,000, a to faworyzuje scenariusze prowzrostowe, ponieważ pokazuje, że inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych akceptują tą lukę, która powstała w weekend i zachęcają rynek do tego, żeby wieścić być może nawet atak na te opory $24,500 wynikające z analizy technicznej. Dlatego też moim zdaniem zachowanie Bitcoina podczas wczorajszej sesji zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu na rzecz ryzyka na całym świecie przez wszystkie klasy aktywów, a w tym wypadku tego Bitcoina jeszcze około $3,000 więcej. Czy tak się stanie? Zobaczymy. To jest niezwykle interesujące, co się dzisiaj wydarzy na całym świecie. Bank Japonii wstrząsnął rynkami, naprawdę może się to rozlać promieniście na wszystkie klasy aktywów. A co to znaczy dla Polski? Moim zdaniem te decyzje sprzyjają polskim aktywom, ponieważ przepływ związany z zachowaniem rentowności polskich obligacji faworyzuje właśnie kierunki ku aprecjacji na rzecz ryzyka. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dodawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Pozdrawiam.